Dzień dobry i witam Was już po rozładunku, przepraszam. O, już widać, że jeden wiatrak ma śmigła, pewnie jeden z pierwszych, który przywieźliśmy. Także rozładowane, auto już naprawione z poprzedniej nocy, ale będzie stać na drodze aż do nocy. Dzisiaj w nocy wyjeżdża kolejny konwój, tylko oni w sumie już tam nie dojeżdżają. No nic, w każdym razie dzisiejszej nocy będą wjeżdżać do Wind Parku z tym śmigłem jednym, nieszczęsnym. No a ja teraz, proszę Państwa, 200 km, 3,5-3,50 pokazuję do Gdyni. Będę sobie jechać. No to już jest ten czas, że się strasznie kurzy. Widzicie trochę w lusterku. Tu ochroniarz stoi, to chyba trzeba trochę schamować. Początek czerwca, jeszcze 2 tygodnie i dzień się będzie znowu kurczyć, skracać. Tam śmigła, co chłopaki przywieźli z drugiego teamu. Dobra, można jechać. Tutaj możemy sobie jeździć 30 na godzinę po Wind Parku. Ale jestem te graty muszę pozbierać. Ta latarka, którą wczoraj sobie w końcu odpaliłam. Patrzcie, tak się ładuje. Tutaj ma magnesik, więc można sobie ją gdziekolwiek przytwierdzić. 2, że jest ładowana na USB. 3, że ma, widzicie, tutaj ten uchwycik. Tu się włącza fajnie u góry. Zawalista jest. I ma jeszcze całe mnóstwo gadżetów. I oczywiście z militaria.pl. Jakbyście chcieli się dowiedzieć, która to jest konkretnie, to jest ta. Także polecam, zawalista będzie już do torebki, widzę. Ta moja torebka jest coraz cięższa. Tam już jest ten multitool, będzie latarka, jest gaz łzawiący. Na militaria.pl można całkowicie obłowić, dociążyć torebkę. Także polecam każdemu kierowcy w trasie, idealnie się przyda. Każdej kobiecie w torebce też. Teraz jechać. Nawigacja pokazuje, że na lewo myśmy przyjechali od prawej. Z Wind Parkami to właśnie tak jest, że nigdy nie wiadomo. Dojechać to wiadomo, że się dojeżdża. Oczywiście zawsze można wracać tą drogą, którą się przyjechało, ale myśmy jechali lądową. A ja chcę teraz dobić do Eski, do autostrady. No nic, posłucham nawigacji. Muszę tylko coś pójść sprawdzić, wiecie, bo kurczę, chłopaki mnie składali. Cały rozładunek pod okiem BHP-owca, więc wiecie. Wszystko jak książka pisała. W każdym razie, dobra, żeby było już poza terenem budowy. Muszę pójść zobaczyć, czy mam, tak mi jakoś naczepę uderzyła, bym powietrza nie miała. Na 99% mam. Nie, no na pewno musi puścić powietrze. Wszystko jest wypoziomowane, pięknie. Maszyna śwista i no. Słuchajcie, jak to bywa w transporcie, szczególnie w transporcie, zmiany dzieją się non stop. To, że człowiek jedzie już w kierunku domu, to nic nie znaczy. No właśnie mi zadzwonili, że mam jechać z powrotem do Wind Parku i będziemy robić test, będziemy robić symulację. Jest jeden ostatni dołek, który będzie bardzo problematyczny i nikt nie jest pewien do końca, czy to wejdzie. Gdzieś jest jakieś drzewo, które, jak to mówią, wadzi. A teraz to pierwsze muszę jeszcze wyjechać do stacji benzynowej, bo mi zadzwoni nagle, żeby stanąć, bo nie wiadomo, czy nie będę musiała właśnie coś kombinować.
Powiem wam, że zajechałam na taką stacyjkę w Sylwestrowie. Będę mieć swój własny ogon. Chyba o tej stacji ktoś ostatnio mówił, że wjechał sobie i miał problem wyjechać. Chyba to wyda, wiecie? Wyda. Wyda! Nie wyda. Jak to wygląda? Dobra. Nie ma jak to sterowanie. Człowiek by nie raz z taką naczepą zginął z tego sterowania. Kurde, teraz na lewo. A teraz jeszcze tutaj tak, żeby wywinąć jakoś, żeby nie przekroczyć znaku po prawej. Ciężka jest ta stacja rzeczywiście. Na prawo jest dobry wyjazd, na lewo gorzej, bo mam ten znak. Tu sobie włożę. Dobra, wydaje. Muszę teraz wyprostować się. Robiłam zdjęcia, dlatego zmieniłam koszulkę, abyście się zastanawiali. To cały czas ten sam dzień. Zagadujemy z powrotem. Symulacji no niestety nie będę mogła wam nagrać. Będzie wyglądać tak, że rozciągnę się, zobaczymy ile. Ale w sumie to wiadomo ile, no to tyle co pod to śmigło się rozciągnę i będziemy próbować wjeżdżać. Z Niemcem będę to robić. Jak się dogadamy. Good night, wszyscy rozumieją, nie? Ale nie, wiecie, że tam troszeczkę po niemiecku więcej mówię niż good night. Ja. No. Czy ja gdzieś po drodze skręcałam? Chyba nigdzie. Jedziemy, mam nadzieję, że poznam to miejsce, gdzie wyjeżdżałam do Windparku. Nie no, poznam. Pierwszy będzie jeden dołek, który wycofywaliśmy za pierwszym kursem, a później będzie ten drugi. O nie, czarny kot przebył mi drogę. Hidziuś, a jeszcze mi teraz próbuje wyskoczyć z powrotem. Przeżył. No i jesteśmy już na drodze, z której będziemy coś testować. Jeżeli pamiętacie pierwszy wyjazd do tego Windparku, to właśnie tą drogę cały czas cofaliśmy. Teraz jak się jedzie w dzień, to się widzi, że fajne są twarde pobocza. Nie ma rowów, ale człowiek jedzie pierwszy raz w nocy do tyłu. Da können wir hier drehen, weil wir müssen dann rückwärts fahren. Also du musst rückwärts fahren. Hier rechts fahren und dann müssen wir rückwärts weiterfahren. Okay, ich verstehe. So wie lang machen hier, ja? Nein, du fährst rechts und dann fahren wir rückwärts. Wir müssen jetzt 2 Kilometer rückwärts fahren und lang machen wir erst, wenn wir hinten sind. Aber jetzt rechts vorne oder rückwärts? Okay. Lang hier, oder? Nein, wir fahren jetzt 2 Kilometer rückwärts und dann machen wir lang. Okay, gut. Okay, ich fahre und mache Platz für dich, okay? Okay. Du musst aber jetzt so und rückwärts fahren. Okay. So jetzt rückwärts oder? Wir müssen jetzt rückwärts fahren. Okay, kein Problem. Dobra. Nie ma się tam gdzie zawrócić, dlatego już teraz jedziemy sobie. Ta wąska droga, nie ogarnę, jakbym poszła na górną skrzynię. Ich kläre, keine Probleme, ich mache. Warte, ich mache. Policja. Mam zwei Polizei.
prąd dostanę. Nie jazdę pod prąd, ale dobra, Sei kein Problem, alles gut, fahren. okej. Frei. Dziura to była na połączu. Dwie osobówki, ciężarówka. No pressure. Oczywiście. Ale oni chyba się nie cieszą. Ist gut, kein Problem. Czy co? Rzepak. Okej. Weiter. Nach rechts, ja. Dzięki. 200 metrów do skrzyżowania było, trzeba było się tam zawinąć. Nie, bo robimy test. A, pewnie. Dzięki. Rozumiesz? Ja, geht jetzt, oder? Okej. Rozciągamy się. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 und stopp. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 stopp. Bei dir hält hier bei dir letzte, ein kleines Stück zurück, ein kleines Stück zurück. Wir probieren. Offen, ja, gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, zestaw gotowy. Hörst du mich? Ja już kiedyś. No i wjeżdżamy. Jak to wygląda? Wir gehen auch super, alles gut, immer klar. Co tu się nie dzieje? Ein Moment, es ist etwas auf die Straße. Hörst du mich? Ja, ja. No i tak sobie jeździmy. A kierowca z tyłu patrzy, jak to będzie wydawać. Dobra, już się zsuwamy. Chcę się zasunąć bez nogi, bo jest takie fajne przełamanie. Także włączamy sobie blokady. Ciągnik całkowicie w dół. Jesteśmy troszeczkę z góry, tu już takie wzniesienie, więc... Die kleine Fuhre. Eine Fuhre. Kurde, to jest... Nie, właśnie zblokował się ten już. Koniec. Stopp.
Dobra, to w plac, który mieliśmy wcofać, na placu stała akurat taka ciężka maszyna, spych koparka, maszyna ciężka, więc nie zaczęliśmy zsuwać, ale chłopaki przyjechali, bo to widać była przerwa na obiad, no i wjeżdżamy teraz w las. Tak, w auto idzie, dobra. Gdzie rozumiemy? Tak, ja zapowiedziałam Niemcowi, że za dużo nie tak o dziecku, bo jest wysoki strasznie. Ale wesoły dzień. Blokada. Poziom. Jedziemy. Dobra, teraz życie od tego drzewa, tutaj co było, zależy właśnie od tego, czy wjedziemy, czy nie wjedziemy. Znaczy nie, bo jest powiedziane, że właśnie drzewa nie można ściąć. To jest prywatny lasek i właściciel się nie zgadza na ścięcie drzewa, także trzeba będzie jeszcze więcej wysypać burzy placu. Cała teraz dokumentacja powstaje. Kolega robi tam zdjęcia. Bo wiadomo jak to jest. On mówi, że nie wejdzie, ja mówię, że wejdzie. Żebym tutaj nie wpadła. Już pizza nie będzie wchodzić. Und? Gates oder nein? Z przodu wchodzi, to najtrudniejsze jest właśnie to określić, jak tam do szpica 11 metrów i określić, czy to się zmieści, czy nie, bo to będzie kwestia centymetrów. Mam rację. Białak. No i już wracam, już po robocie. Great, thank you so much. Thank you. Happy weekend. Bye. Good drive. And for you too. And see you next week. See you next week. No? Bye bye. Tyle się męczyłam z tym niemieckim. Jak już było wszystko zrobione i stanęliśmy, coś tam gadamy. On coś się pytam, a mówisz po angielsku? A on po angielsku, bez problemu. Jak się ośmiałam. Tyle gadania, tyle męczenia się, tyle łażenia i machania rękami, bo nie wiedziałam co. Jeszcze przez radio to słyszycie, jak to słychać. Ja bo tak, mówię po niemiecku. Po angielsku. Myślę, Dobra, teraz już idziemy. No i skończyłam. Ledwie co się zmieściłam w 15-godzinnym czasie. W zasadzie to muszę popatrzeć dokładnie, bo wydruk zrobiłam, bo mi się wydaje, że mi brakło nawet 3-4 minut. Jeszcze do toalety. Może coś tutaj zjemy, będzie ładnie pachnieć. Dochodzi północ, koniec pauzy. Nie wzięło na sprzątanie. A tak to jest, że jak zostawiam auto, to uwielbiam zostawiać czyste auto, pachnące, także jak później wracam po weekendzie z pracy, to autko jest właśnie takie fajne. Więc czyszczę. W zasadzie jestem na końcu. Volvo ma dosyć charakterystyczną tapicerkę, do której potrzebne są... której nie da się wyczyścić w ogóle bez kosmetyków według mnie. Jakichś samochodowych, fajniejszych. Ale za tak się czyści pięknie. Wygląda, nie? Jakieś takie byle jakie plastiki. Prawda? W końcu to
jest wyczyszczony. Prawie. Jak już czyszczę wszystko, to wtedy sobie używam takiego wymleczka nawilżającego. Tak, żeby było widać, że to jest wyczyszczone, ale z drugiej strony, żeby co? Żeby się nie kleiło wszystko tak typowo jak po plaku. Cisza na parkingu. Ciemno, że głucho wszędzie. Co to będzie? Proszę Państwa, co to będzie? Czy Wolwuniu się czujesz dopieszczony teraz? Już Ci lepiej? Czujesz weekend w powietrzu? Miałam tą pauzę 9 godzin, ale nie powiem, że się wyspałam. Auto było nagrzane, nie zresetowałam sobie wcześniej baterii. Zresztą w sumie to sobie zignorowałam, to ciepło. I to, że to była taka godzina jeszcze 6:04. Słońca takiego niemocnego nie było, no ale sobie nie włączyłam klimy. No i tak wiecie, ani nie spałam, ani spałam. Bardziej spałam, niż nie spałam, ale jakie było to męczące spanie. Chodź sobie na okularach. Dobra, jest teraz za 15 północ. Chciałam sobie kupić kawę na stacji. Ale oczywiście o tej porze akurat jest... jak to się nazywa? Mają zamknięte kasy. No dobra, to teraz sobie nałożę krem na buzię. I tak dalej, i tak dalej. Żeby nałożyć na przykład coś nawilżającego po całym tygodniu. Takiego jak kwas hialuronowy. Chyba może być. 133 km do Gdyni. 20 jazdy teraz, ale jeszcze widzę, co trzeba będzie zatankować. Mam pół zbiornika, to nie starczy na cały kurs i trzeba będzie zatankować. To coś pod oczy. Niestety jak się jeździ, cały czas żyje w aucie, to trzeba nakładać kremy na twarz, bo klima strasznie wysusza skórę. I na koniec jakiś fluid. Żeby te rzęsy przy okazji pomalować. Trochę, co? Skoro mam jeszcze 10 minut czasu. A, skoro to robię, mam czas, to jeszcze mówić. I tak przez przypadek wychodzi pełny makijaż praktycznie. Dobra, jak to mówią, lepiej nie będzie. Ta malutka latarka będzie mi teraz służyć chyba za doświetlenie szybkie do zdjęć. Powiem wam szczerze, że tak mało nie świeci mocno w oczy. Jak będzie ciemno, to wy będziecie mnie widzieć. Szybko się to włącza. O, nie? A ja będę sobie mogła prowadzić, a wy będziecie mnie widzieć. To jest szybkie w użyciu. To chyba będzie moja nowa latarka do nagrywania. Ale ładnie się narobimy, co? Dobra, mamy ile jeszcze tej pauzy? Pauzy mam jeszcze 3 minuty. Idziemy! Ach, bo z tyłu mam ośkę ten podniesioną, no dobra. Ten parking kojarzy mi się z jedną sytuacją. Mianowicie lata temu właśnie jak woździliśmy śmigła jeszcze w 2015 roku te 60, mój pierwszy sezon na śmigłach. Pamiętam jak zostawiliśmy tutaj raz auta z kumplami na weekend. Przyjechaliśmy, a jesteśmy nad morzem, a jechaliśmy z Strzelec Opolskich. Cała noc jazdy ogólnie osobówką. Zajeżdżamy tutaj, przychodzimy do aut, odpalamy auta, żeby jechać gdzieś tam, już nie wiem, nie pamiętam, pewnie na załadunek. I kumpel mówi: kartę kierowcy zostawiłam w domu. Czajcie? To była sytuacja naprawdę charakterystyczna i mało przyjemna. Yes. Ciemno jest, to pewnie nic nie będziecie widzieć, nie? Oszczędzimy sobie nagranie drogi. Po prostu jedziemy. Jest godzina 2:30, czyli wszystko idealnie zgodnie z planem. Jeszcze zatankowałam. Muszę wam się przyznać, że chciało mi się spać po drodze. Więc zatankowałam jeszcze wcześniej, bo wiadomo, że nic nie rozbudza tak jak tankowanie. Jesteśmy na północy Polski. Już dzień wstaje. To sygnał od Volvo, że przekroczyłam pas. Jechamy
estakadą normalnie sobie cofamy, w sensie tą drogą teraz jak na prawo co ucieka. Nie tą, na której jesteśmy. Nie wiem, którą bramą wyjeżdżać. To jest tak, że bramy są pozamykane, ale jest ochroniarz. To co? Dopiero tu nie wpuścili. No, wpuszczą mnie czy nie? No tak. Ile zostały? 200 śmigiełek jeszcze tylko. I tyle. Teraz szybka akcja, zbieranie się. Kurde, nie miałam wszystko pozbierane. A tu tyle rzeczy mi się zdaje jeszcze do wzięcia zrobić. Karta kierowcy.